Dzień dobry, w oddali widzicie groszek. Dzisiaj będę wykonywać podporę pod już wzrastający, już ma około 15 cm wysokości groszek, więc jest to ostatni moment, taki dobry moment na zrobienie podpór, tak żeby lepiej się rozrastał. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli kanał osiągnie 2000 subskrybentów, dla najbardziej aktywnych widzów będę miała drobne upominki. Tak więc śledźcie, zapraszam do śledzenia, do oglądania kanału, komentowania, bo będą nagrody. Groszek czeka na podporę. Tutaj w towarzystwie cebuli rośnie. Pamiętacie, jak pokazywałam Wam w ubiegłym miesiącu, czyli chyba nawet jeszcze w marcu, tworzyłam tutaj ścieżki. Na ścieżkach już pożółkły liście żywotników, liście traw, które wycinałam na wiosnę albo miałam przycięte do osłonięcia roślin przez zimę. Teraz się już wygodnie chodzi, a wcześniej trzeba było trochę je ukształtowały się poprzez chodzenie, poprzez przycinanie. Zakończę na dzisiaj, bo już zaczyna być ciemno i zimno.
Jestem przy truskawce i przypomniałam sobie, że jeszcze jest nowy zakup. To jest truskawka Ariba White i według tutaj etykiety ona owocuje od maja do października, więc zobaczymy. Zobaczcie, jak gerbery przepięknie kwitną. One były kupione w supermarketach, były takie dosyć marne, w małych doniczkach. Teraz przesadzone są do skrzynki z dobrą, taką bogatą glebą i mają mnóstwo pąków, piękne zielone liście i się wzięły i będą ozdobą przez całe lato. Gerbery nie kapryszą, potrzebują natomiast więcej słońca, podlewania. Odwdzięczą się pięknym kwitnieniem. Gerbera ogrodowa. Zobaczcie, jak ona jest piękna. Tutaj gerbera ogrodowa. No, zobaczymy, co tu jest napisane. Przepiękne kupione gerbery. Bardzo też ładne środki, ale co jest niezwykłego w tej roślinie, to to, że nie spotkałam się do sprzedaży w takich supermarketach, że takie duże, długie i duże liście. I tutaj można zobaczyć, że jest taka miniaturka. Malutkie listki, małe kwiaty. Oczywiście też bardzo ładnie to wygląda, może bardziej stabilne i na wiatr, i jeżeli jest w doniczce. A tutaj no, sam liść jest ogromny, ale kwiat no, przepiękny, zobaczcie. No i oczywiście dużo większy kwiat od tych miniaturkowych. Dosyć często trzeba obrywać, co kilka dni. To się łatwo obrywają. Nie trzeba używać nożyczek. Zobaczcie, to przepięknie kwitną. Sadziła je moja mama. Wybrała i zobaczcie, w dobrą ziemię też zasilała i one tak odwdzięczyły się. Trzeba często przycinać, właśnie odrywać przekwitające bratki, wtedy one dłużej będą kwitły. O tym też mówiłam w innych moich odcinkach o bratkach, co zrobić, żeby one długo kwitły. Ale między innymi takim sposobem jest obrywanie przekwitłych, już takich, widzicie, takie zwinięte mają płatki. Temu, kiedy cięłam ten świerk, tak, bo było dużo przesuszonych konarów, na dole posadziłam funkie i o różnych kształtach i kolorach. I tu między innymi rozsadziłam taką bardzo drobną funkię o drobnych listkach jasnozielonych. One naprawdę są drobne i nadają się na przykład do doniczek, czy jeżeli Wam zależy na takich obwódkach, gdzie nie byłyby tak mocno by się nie rozrastały. Tutaj widać obok funkię taką dosyć rozmiarów średnich i ona jest, wygląda jak olbrzym przy tej małej funki. Jest bardzo dekoracyjna. Też będę rozsadzać sobie w inne miejsce, żeby nie szkodzić korzeni. Używam widełki. Przepięknie. Przepięknie. Wieloletnia hortensja pnąca, tutaj już po obcięciu. Jeżeli śledzicie mój kanał, to
to miałam taki odcinek ostatnio, jak radziłam sobie z obcinaniem wieloletniej hortensji i pędów, które wplotły się między rynny, zerwało rynnę, była naprawiana, także można sobie obejrzeć, zapraszam do obejrzenia, linku mieszczę na górze. Hortensja tutaj obcięta, ładnie się rozkrzewia. Ona ma ukształtowane pąki kwiatowe, ale jeszcze trochę trzeba poczekać na pełne kwitnienie. Ona może rosnąć w głębokim cieniu, więc naprawdę przy ścianach, ale trzeba uważać, żeby ona się tak nie rozrosła w pionie, żeby nie dosięgła takich szczelin, na przykład przy rynnach, bo będzie bardzo sobie wrastała, a my później będziemy mieć problem. Krzew mahonii. Ona wygląda jak mały krzew, ale została bardzo mocno przycięta, ze względu na to, że po kilkunastu latach te pędy zaczęły starsze się gołacać z liści. Były takie, potrzebne było odmłodzenie. Ona teraz zaczyna nowe tworzyć pędy, zakwitła pięknie na żółto i te kwiatki miodowo pachną. Później będzie ozdobna z owoców. Tu różne pierwiosnki też są pakowane, między innymi o kolorze takim, tu ma kolor lawendowy, białym i jeszcze inne też ciekawe odmiany. Bardzo łatwo można przejść, wystarczy trochę pazurkami. Można by nożykiem też, jeżeli nie idzie, to można nożykiem. To ma korzenie. To jeszcze jedno. Tutaj akurat rosną z cząstkami ozdobnymi i tu trochę rozsadzę, bo trochę ich za dużo tego wszystkiego. To bardzo łatwo można odczepić, jak wszystkie pierwiosnki, i ma korzenie, wystarczy, widzicie jak fajnie, i sobie posadzić w innych miejscach. Tu jedna z róż, która bardzo mi przemarzła, ja jej zostawiłam taki pęd tylko dlatego, że ona naprawdę jest prawie że bezkolcowa i mówię, może odbije z tego głównego pędu, i rzeczywiście odbiła z pędu róży odmianowej. Jest to róża, która ma pędy na wysokość 2,5 metra i ma taki bardzo intensywny czerwony kolor i w ogóle jest przepiękna. Tu w cienistym zakątku rośnie ciekawa roślina i ona się nazywa psi ząb. Ma takie dzwoneczki, takie małe lilie i to jest z rodziny liliowatych. Tu mamy tulipany, one są takie liliputy. Co jest najbardziej uroczego w tych tulipankach, to ich liście, takie paski ciemno-brązowe, przeplęcące się z zielenią. Ładnie to wygląda. One są też niskie, więc nadają się również, uważam, do doniczek. Jak pada, te tulipany zamykają swoje główki, ale nie wszystkie, bo na przykład tutaj mam biały tulipan i ani myśli zamykać się na deszcz. Cytryniec teraz tworzy pąki kwiatowe, zaczyna już kwitnienie.